Wszyscy jesteśmy emerytami. Pytanie jest tylko od kiedy. O inflacji jako miłości. Czy wprowadzić euro, czy nie wprowadzić? Ja uważam, że to są wielkie błędy polityczne. To kosztuje. Czy w jakim stopniu można zwiększyć aktywność zawodową kobiet? Opóźnioną fakturą za pandemię, tylko rząd nie ma odwagi. Oni w ogóle o nic nie pytają. Co się wydarzy z inflacją? Chroniąc miejsca pracy i przedsiębiorców, trzeba oszczędzać. Kto jest głównym ekonomistą Rzeczypospolitej? Czasami więcej zależy od mediów niż od profesorów ekonomii. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Mam dla Ciebie ważną wiadomość. Od czerwca zmieniamy terminy publikacji filmów na kanale. Filmy będą pojawiać się we wtorki o godzinie 19 oraz piątki o godzinie 8 rano. Daj znać, co o tym myślisz i pamiętaj o subskrypcji naszego kanału, aby być z nami na bieżąco. Dzięki za Twoje wsparcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Profesorem ekonomii, dyrektorem Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji Tiger w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, z członkiem Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury, doktorem honoris causa i honorowym profesorem 11 zagranicznych uniwersytetów. Najczęściej na świecie cytowany polski ekonomista, wicepremier oraz minister finansów w 4 rządach w latach 1994-97 oraz 2002-2003 z profesorem Grzegorzem Wukołotko. Zapraszam serdecznie na wywiad. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość dzisiaj poprowadzić rozmowę z panem profesorem, z byłym ministrem finansów. I myślę, że trzeba po prostu zacząć, bo mamy niewiele czasu i warto ten czas wykorzystać jak najlepiej. Bardzo się cieszę, że również mamy taką frekwencję. To oznacza, że te tematy ekonomiczne są bardzo ciekawe dla Was. Przygotowałem sobie pytania. Bardzo długo się też zastanawiałem, o czym będziemy rozmawiać. Pan profesor dał mi wolną rękę, pisząc, że Panie Grzegorzu, Pan będzie najlepiej wiedział, czego oczekują tutaj zgromadzeni. I rozmawiałem z Wami przez całe 2 dni, przez kilkanaście godzin i słyszałem różne pytania. I te pytania tutaj spisałem. I to są pytania, myślę, że ludzi z sali, nie mówiąc oczywiście, że to będą pytania do Pana profesora. I o czym myślą w tym momencie Polacy? Pierwsze pytanie, panie profesorze. Co pan myśli o aktualnej sytuacji związanej z inflacją? Pamiętamy, że około rok temu te wskaźniki były na poziomie 18%. Dzisiaj to jest raczej bliżej celu inflacyjnego, czyli 2%. Rada Polityki Pieniężnej nie robi żadnych ruchów. No i jak pan myśli, co zobaczymy w tym roku? Jeszcze mamy kilka kwartałów. Co się wydarzy z inflacją w tym roku? Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie. O inflacji jako miłości można bez końca. Dużo wiemy, ale jest także parę znaków zapytania. Dlatego my bardzo często, jak odpowiadamy na takie pytania, mówimy, profesjonalni ekonomiści, mamy pewne modele, algorytmy i przyjmujemy pewne założenia. Pierwsze założenie, które odpowiadając na pańskie pytanie, przyjmuje, że nie pogorszy się dramatycznie ogólna sytuacja polityczna, bo jeśli przyjąć takie założenie, to inaczej będę odpowiadał. Jeśli ta sytuacja polityczna, wewnętrzna i zewnętrzna będzie podobna jak obecnie, a jest zła, to wiedząc, w którym punkcie polityki antyinflacyjnej jesteśmy, sądzę, że stopa inflacji mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych, ten, który nas najbardziej interesuje, która teraz jest na tak niskim poziomie w lutym i w marcu, do końca roku nieco wzrośnie i pod koniec roku będzie bardziej pomiędzy 6 i 7% niż między 2 i 3. Z kilku względów. Jeden, już wiemy, ten fakt nastąpił, przywrócenia stawek VAT, które są wliczane do ceny żywności, która w różnych gospodarstwach domowych w różnym stopniu waży w naszych wydatkach, ale w wskaźniku ogólnej inflacji też ma swój ciężar. I potem jest duży znak zapytania, jak się będą kształtowały ceny energii, także wskutek decyzji rządu i rząd się zastanawia jeszcze nad tym, co zrobić, bo sam siebie ustawił w bardzo trudnej sytuacji, a poniekąd został ustawiony przez poprzedni rząd. Z jednej strony bogatym gestem zwiększając transfery, wydatki socjalne, a z drugiej strony też bogatym gestem
ponad miarę, bo finansuje to z deficytu i przyrostu długu publicznego, finansując wydatki wojenne, militarne nazywane obronnymi. Ja w książce, którą tutaj niektórym z Państwa przed chwilą podpisywałem pod tytułem Wojna i pokój, już jakiś czas temu napisałem, że ta współczesna, obecna inflacja jest zarazem opóźnioną fakturą za pandemię. Wtedy tłamszono wzrost pewnych cen do czasu. Ten czas nastąpił, zwłaszcza w zeszłym roku. I jest przedpłatą za wojnę. Z tego też punktu widzenia jest bardzo ważne, jak dalej będą kształtowały się tak zwane wydatki obronne, które ja uważam, że są nadmierne. Niższy poziom wydatków również zagwarantowałby nam bezpieczeństwo, ale one są finansowane w sposób inflacyjny. Tylko rząd nie ma odwagi powiedzieć tego w oczy społeczeństwu, że to kosztuje. I my nie mamy innego sposobu finansowania tego, jak poprzez utrzymywanie określonego poziomu inflacji. Bo inny poziom oznacza albo podniesienie podatków, do tego też trzeba mieć odwagę polityczną, jeśli jest taka konieczność wynikająca z sytuacji politycznej i ekonomicznej, to jest dyskusyjne, albo trzeba obniżyć inne wydatki. Znowu łatwo powiedzieć, ale jest pytanie na co? Na ochronę zdrowia czy ochronę środowiska? Na edukację czy na kulturę? Otóż polityka nie jest w stanie obecnie ani podnieść podatków, ani zmniejszyć innych wydatków. Zwiększa wydatki militarne nazywane obronnymi i to po części jest finansowane w sposób inflacyjny. Wobec tego przez okres przejściowy stopa inflacji, ta, która nas najbardziej interesuje, w różny sposób dotykająca nas w zależności od tego, ile na jakie grupy usług i dóbr wydatkujemy, będzie rosła. Bank centralny najprawdopodobniej w związku z tym, że tego też oczekują ludzie tam pracujący od prezesa poprzez członków Rady Politycznej i Pieniężnej, nie będą obniżać stóp procentowych z wszystkimi tego konsekwencjami dla oprocentowania kredytów i depozytów i oszczędności. Czyli przejściowa to polepszenie, które miało miejsce w ostatnich 2 miesiącach, jest przejściowe. Jeśli teraz wydłużyć perspektywę dalej, to w roku 2025 ponownie stopa inflacji powinna spadać i potem jest szansa, że się ustabilizuje na tym niskim obecnym poziomie, co nazywają oni celem polityki antyinflacyjnej w NBP, ale znowu, jeśli przyjmujemy założenia, że będzie w miarę spokojna sytuacja polityczna, która wcale nie musi być spokojna. Raczej kreśli się wizję taką, że ona się będzie pogarszała. Ja temu nie daję wiary. Uważam, że tak wcale być nie musi i staram się myśleć i robić wszystko, żeby ta sytuacja się poprawiała. Polityka antyinflacyjna na koniec jest niezwykle trudna. Wypomina mi pan to, że byłem kiedyś wicepremierem, ministrem finansów. Otóż jak zostałem wicepremierem, ministrem finansów po raz pierwszy w kwietniu, strach pomyśleć, 30 lat temu, 1994, wtedy stopa inflacji, ta o której teraz mówimy, wynosiła około 37%. Z dumą odchodziłem po 3 latach z rządu, w końcu 97 roku ona wynosiła już tylko, dzisiaj powiedzielibyśmy albo aż jeszcze 13%. Ale udało się wtedy zbić stopę inflacji o 2/3, równocześnie zmniejszając bezrobocie o 1/3. I zasługą rządów, zarówno obecnego, jak i poprzedniego i Banku Centralnego, NBP, w tej krucjacie antyinflacyjnej jest to, że udało ją się zbić z poziomu wielokrotnie wyższego rok temu przy niezwiększeniu stopy bezrobocia. Bo tu występuje pewien wybór polityczny. Możemy mieć niższą stopę inflacji przy gorszej koniunkturze gospodarczej, niższym tempie wzrostu i większym stopniu bezrobocia, albo odwrotnie. W polityce gospodarczej jest pewien wybór. I my wybraliśmy to, że przez określony czas mieliśmy wyższą stopę inflacji, chroniąc miejsca pracy i przedsiębiorców. Pytanie jest, czy to było słuszne, czy była warta skórka wyprawki. Wydaje mi się, że tak, ale ta walka się nie kończy nigdy, nawet wtedy, kiedy tej inflacji już prawie nie ma, kiedy ona jest śladowa, a do tego nam jeszcze daleko.
Praca nad własnymi finansami powinna odbywać się zawsze. Najczęściej jednak zaczynamy się nimi bardziej interesować, gdy wpadamy w kłopoty. Brak środków, niewydolność kredytowa. Dotyczy to również momentu, w którym uświadamiamy sobie, że tracimy przez słabnącą wartość pieniądza. Dobitnie pokazała to szybująca w ostatnim czasie inflacja. Nagle okazuje się, że jest już o wiele za późno na ratunek. Mimo to dostrzegam światełko w tunelu. Zabrzmi to nieco przewrotnie, ale trudna sytuacja gospodarcza w ostatnich latach dobitnie pokazała ludziom, że pieniądze wymagają uwagi. Niestety większość zmusiły do tego problemy finansowe. Jeszcze inni zaczęli budzić się z letargu, w którym tkwili przez długi czas. Wydawało im się, że jeśli zarabiają lepiej od reszty, to oznacza to, że świetnie sobie radzą. Nic bardziej mylnego. Pytanie tylko, co dalej? Myślę, że przewidywania związane z inflacją i stopami procentowymi mamy jasne, jak pan profesor na to patrzy. Pytanie numer 2, które szczególnie mnie ciekawi odpowiedź na nie, bo jesteśmy na imprezie inwestycyjnej, ale nie każdy, kto siedzi na tej sali, jest zaawansowanym inwestorem. Bo rozmawiałem, myślę, że z 200 osób, oczywiście to nie były długie rozmowy, ale słyszałem, jaka tam była wątpliwość, jaka tam była potrzeba. Więc pytanie będzie znowu od, można powiedzieć, ludu. I bardzo się cieszę, że te pytania padły. Miał pan na pewno większy wpływ na zmiany, również związane z tym, co się działo w rządzie kiedyś. Dzisiaj ma pan kolegów polityków na pewno. I pytania padały, dlaczego my jako Polacy nie dbamy o oddolną edukację finansową w Polsce? Jak pan myśli? Nie dbamy o co? O edukację finansową Polaków. Pan też tak sądzi? Tak sądzę. Tak sądzę, że politycy nie dbają. Że trzeba po prostu to robić jako my, jako organizatorzy takich imprez na przykład. No ja do końca tego poglądu nie podzielam. Oczywiście jest pytanie, kto to jesteśmy my, którzy niby nie dbają i co to jest ta edukacja finansowa. Niektórzy z nas dbają, niektórzy edukują dobrze, niektórzy edukują źle. Jeśli my, to jesteśmy poprzedni czy obecny rząd, no to ja od razu też bym powiedział, nie tylko źle dbają o edukację, ale wręcz bałamuczą nas, społeczeństwo, głoszeniem nieprawdy. Bo można, co się robi, zadawać pytanie opinii publicznej, czy jesteście za zwiększeniem wydatków obronnych, nazywając te wydatki obronnymi i nie mówiąc ani jednego zdania. A uczciwość, także z punktu widzenia edukacji finansowej, powinna być taka. To kosztuje. Czy jesteście za zwiększeniem wydatków obronnych, które będą sfinansowane ze wzrostem podatków? Albo jeszcze dokładniej, czy jesteście państwo za zwiększeniem wydatków obronnych, ich udziału w PKB z 3 do 4%, skoro wymaga to podwyższenia podstawowej stawki VAT z 23 do 27%. To byłby element edukacji finansowej także. To kosztuje. Więc jeśli jesteśmy za tym pierwszym, bo uważamy, że to jest konieczne, to jest bardzo dyskusyjne, to trzeba uświadomić, czyli wyedukować nas, siebie, że to kosztuje. Więc tych elementów brakuje. Więc jeśli może to pan redaktor ma na myśli, bo ktoś może powiedzieć, czy my w szkołach, a może już w przedszkolu. Jedna z moich byłych studentek za każdym razem, jak nie widzi, panie profesorze, mój pan tak fajnie pisze, musi pan napisać książkę Ekonomię dla dzieci. Za każdym razem mnie gnębi, może w końcu mnie co do tego przekona. Jest trochę literatury na ten temat, niektórzy z moich kolegów napisali coś, myśląc właśnie o młodszym pokoleniu. Inny wątek mojej odpowiedzi byłby taki, że dyskusje o finansach, o pieniądzu, o finansowaniu, one są uwikłane w trwające w Polsce spory ideologiczne i polityczne. To jest tak, że mamy kolegów też z prof przed nazwiskiem, którzy mają zgoła odmienne poglądy niż ja. Ja bym wolał, żeby oni nie kształcili społeczeństwa, bo uważam, że źle będą kształcili. A oni uważają, żebym, nie daj Boże, ja nie kształcił i miał jak najmniej możliwości kontaktu z publicznością, bo uważają, że ja się mylę. I z tego też punktu widzenia dociera szum informacyjny i ludzie, mówiąc językiem nienaukowym, tylko popularnym, bywają skołowani. Na przykład, czy elementem kształcenia finansowego jest, ja uważam, że jest,
słuszność albo niesłuszność wprowadzania Polski do euro, a euro do Polski. W tej sprawie kiedyś 70% społeczeństwa było za, teraz 75% społeczeństwa jest przeciwko, ale przecież prawie nikt z tej większości społeczeństwa, która obecnie jest przeciwko, nie dokonywał samodzielnych rachunków kompleksowych, czy to jest opłacalne, korzystne, czy nie, przy jakichś konkretnych definicjach. Ja uważam, że to byłoby korzystne dla Polski pod warunkiem, że weszlibyśmy przy właściwym, czyli opłacalnym dla sektora eksportowego, bo trzeba realizować koncepcję wzrostu ciągnionego przez eksport kursu walutowego. Ile wynosi taki kurs? Na ten temat można długo dyskutować, kształcąc przy okazji finansowo społeczeństwo. Ale to się także wiąże z pewnym konfliktem interesów, nie tylko ekonomicznych, ale również interpretacji politycznych. Czyli jest pewien szum w dyskusji publicznej, medialnej, która ma zdecydowanie większy wpływ na to, jak kształtowane są poglądy w sprawach finansowych społeczeństwa, niż to, co my robimy w szkołach i na uczelniach. Bo na koniec powiem, że akurat jeśli chodzi o uczelnie, to uważam, że zupełnie przyzwoicie kształcimy naszych studentów, jeśli chodzi o kwestie finansowe, pieniężne, monetarne, bankowe, inwestycyjne, co nie oznacza, że nie ma wątpliwości i nie ma kontrowersji, ale porównując nas, w tym przypadku nas, Polskę, z innymi państwami, nie mam z tego punktu widzenia żadnych kompleksów. W ogóle uważam, że polskie społeczeństwo od tej strony nie jest najgorzej wykształcone, ale również uważam, że może być wykształcone zdecydowanie lepiej, ale my sobie sami jako profesjonalni akademicy z tym nie poradzimy. Pośrednikiem w tym kształceniu jest narracja medialna. Słusznie czy niesłusznie, ale czasami więcej zależy od mediów niż od profesorów ekonomii, od gazet niż od uniwersytetów. I ja jeśli już, to mam pretensje do mediów w zdecydowanie większym stopniu niż do środowiska akademickiego. A jeśli chodzi o polityków, tak, to im samym wielu przydałoby się nieco lepsze wykształcenie z zakresu finansów, ale oni na to nie mają czasu, a ponadto oni się zachowują w ten sposób, że oni wszystko wiedzą. Oni w ogóle o nic nie pytają. Oni udzielają tylko odpowiedzi. To jest zastanawiające. Pana nie? Często też oglądając wypowiedzi polityków faktycznie widać, że tej podstawowej edukacji finansowej również im brakuje. Myślę, że te koszty społeczne, o których profesor powiedział, że musimy się też zgodzić na to, żeby opłacić wprowadzanie nowych pomysłów, na przykład jakąś reformę edukacji w kwestii edukacji finansowej, na przykład młodych dzieci już od przedszkoli czy szkół, jasne, ale uważam, że dużo większe będą koszty społeczne, jeśli tego nie zrobimy, bo wielu Polaków się zadłuża, nie mając poukładanych nawet podstawowych finansów. Ja nie mówię o edukacji inwestycyjnej, tylko mówimy o edukacji finansowej, co zresztą robimy jako projekt Metamorfoza Finansowa od 1 września i zobaczyliśmy, że po prostu mnóstwo Polaków się zgłasza i mówi, że wreszcie ktoś się tym zajął. Można by tutaj na scenie rozmawiać o tym, że oni tego nie zrobili, że ten rząd tego nie zrobił. Dlatego jeśli panie profesorze, a wiem, że pan ma znajomości polityków, proszę wspomnieć, że Polacy tego potrzebują i warto na początek nawet o tym pomyśleć. Wiem, że nie wprowadzi się tego w ciągu roku, 2, 3, ale może zacznie to kiełkować. Także taka edukacja na pewno zdecydowanie jest potrzebna i od tego uważam trzeba zacząć, żebyśmy po prostu nie konsumowali nadmiernie, nie byli klientami korporacyjnych banków tylko dlatego, żeby przeżyć, bo tej wiedzy po prostu nie ma. Mówię to po prostu jako osoba, która przez całe swoje życie, mówię to jako właściciel firmy od 15 lat, jako przyjaciel osoby, wspólnika Dawida, który był na 2 uczelniach ekonomicznych i powiedział również, że tam tej wiedzy nie ma na takim poziomie, jak to powinno wyglądać. Ale myślę, że tutaj możemy ten element zamknąć, no bo to nie od nas zależy. Zdecydowanie to jest temat ciekawy. Myślę, że być może nawet na debatę, o której profesor tutaj wspominał, że media kreują również to, co my mówimy. Tych debat coraz więcej się pojawia w mediach, w tematach, o których my nie mamy pojęcia, czy wprowadzić euro, czy nie wprowadzić. My tego po prostu nawet nie rozumiemy, więc my najpierw powinniśmy mieć edukację podstawową, bo wielu ludzi jest za, wielu ludzi jest przeciw, a często ludzie tego nie rozumieją, co w ogóle to będzie wprowadzać. Idźmy do następnego pytania, bo połowę czasu już nam tutaj minęło. Wspomniał pan ostatnio również w artykule, czytałem, o podwyższeniu wieku emerytalnego. I wiem, że będą na sali osoby i za, i przeciw. I nie będę szedł w kierunku dlaczego. Bo myślę, że wielu ludzi jest świadomych na sali i wie, dlaczego chcemy podnosić lub planujemy podnosić wiek emerytalny, bo
bo ta dziura w ZUS-ie jest ogromna i ona się nie zmniejsza. Widzimy, jakie są wskaźniki demografii. W grudniu ten wskaźnik był chyba rekordowo niski, jak dobrze pamiętam, i to nie idzie w dobrym kierunku. Chciałbym zapytać o coś innego. O to, że jeśli się o tym mówi, o podwyższeniu wieku emerytalnego, to słyszą to Polacy, którzy wcześniej słyszeli, że ten wiek emerytalny będzie na jakimś poziomie. W takim razie co? Nie dotrzymujemy obietnic? Jak mamy traktować tych ludzi, którzy słyszą, a wcześniej dostali inne obietnice? Dotrzymywanie obietnic jest bardzo ważne, tak w życiu osobistym. Jak komuś coś przyrzekamy, żonie, dziecku, przyjacielowi czy sąsiadowi, trzeba dotrzymywać słowa. Tego przyzwoitość wymaga. Uważam, że także w polityce. Musiałby pan długo szukać i nie znajdzie pan przykładu mojej wypowiedzi z czasów, kiedy zajmowałem się aktywną polityką, że ja coś obiecywałem na wyrost albo nierealistycznie. Ja bardzo ważyłem, a obiecywałem. Podchodząc do tego odpowiedzialnie i profesjonalnie. Ale ogólnie dla niektórych polityka to nie jest umiejętność rozwiązywania, w tym przypadku, o którym my tu mówimy, problemów finansowych, szerzej gospodarczo-społecznych, pro publico bono, tylko to jest walka o utrzymanie władzy, jak się ją ma, albo dorwanie się do tej władzy, jak się jeszcze jej nie ma. I dlatego składa się obietnice. Jedni mówili o gruszkach na wierzbie, inni trochę wcześniej, niedawno mówili o 100 konkretach w ciągu 100 dni. Ja uważam, że to są wielkie błędy polityczne. Gdyby mnie zapytano o radę, nikt nie pyta, bo oni znowu wszystko wiedzą, to bym powiedział, nie róbcie tego. Pierwsza zasada rzetelnej polityki polega na tym, żeby nie obiecywać rzeczy, co do których nie ma się gwarancji, prawie pewności, bo 100% można nie mieć, że będziemy w stanie to wprowadzić. Natomiast polityka działa według innej logiki, która nie jest logiką ekonomiczną. Wpierw trzeba wygrać albo utrzymać się u władzy, a potem się będziemy martwić. Wobec tego naobiecywano, niektóre z obietnic zrealizowano, a są to błędy ekonomiczne, także w polityce finansowej. Inne obietnice są nie do zrealizowania, na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 000. Też to wymaga odwagi, żeby powiedzieć, pomyliliśmy się. Nie pomylono się. Świadomie głoszono postulat, wiedząc, że on jest nie do wprowadzenia. Czyli kłamano, mówiąc językiem ludzkim. Różnica polega, jak ktoś nie ma racji, to albo się myli, albo kłamie. Inaczej dyskutuję z kimś, kto nie ma racji i wiem, że się myli. Staram się ją czy jego przekonać. A inaczej się dyskutuje z kimś, jeśli w ogóle, kiedy wiadomo, że wie, że tak nie jest, jak głosi, tylko kłamie. Wtedy jest pytanie, dlaczego. To jest ta logika polityczna. Wobec tego popełnia się często w polityce błędy i potem ponosimy tego konsekwencje. Co do wieku emerytalnego w Polsce, bo to jest problem olbrzymiej części państw, zwłaszcza tych bardziej ekonomicznie rozwiniętych, choć niekoniecznie, bo na przykład my mówimy o tym, że postarzeli się zanim się wzbogacili. To jest na przykład obecnie już przykład także Chin. To jest przypadek Chin. My też się postarzyliśmy, zanim się tak wzbogaciliśmy, żeby się w ogóle tym problemem nie przejmować, a nawet kraje do nas dużo bogatsze, jak na przykład Korea Południowa, czy Chiny, czy Japonia, gdzie ten problem jest dużo ostrzejszy niż w Polsce, z nim się borykają. To, że przedpoprzedni rząd, kiedy na jego czele stał ten sam premier, co obecnie, podjęli próbę i zaczęli wdrażać reformę polegającą na stopniowym, w przypadku mężczyzn łagodnym, w przypadku kobiet dłużej rozciągniętym w czasie i głębszym podnoszeniu wieku emerytalnego, to nie był błąd. To było absolutnie słuszne posunięcie. Błędem było to, że w pewnej fazie walki politycznej o dorwanie się do władzy kilka miesięcy temu, ci sami ludzie, którzy wtedy wprowadzali tę koncepcję, powiedzieli, to był błąd, bo społeczeństwo wskutek dyskusji przede wszystkim medialnej, ale także naszych własnych interesów. Większość ludzi woli przechodzić wcześniej niż później na emeryturę, a są tacy, którzy mają inne preferencje w tym zakresie. Otóż to nie był błąd. Błędem było to, że poprzedni rząd wycofał się z tamtej reformy. Być może należało nieco zmodyfikować przedłużanie wieku, podnoszenie wieku emerytalnego dla kobiet. To od razu Państwo pewnie o tym wiecie. To jest cecha
specyficzna polskiego społeczeństwa. W Polsce kobiety żyją przeciętnie o 8 lat dłużej niż mężczyźni i przeciętnie przechodzą na emerytury o 5 lat wcześniej niż mężczyźni. Ergo, w Polsce kobiety są emerytkami 13 lat dłużej niż mężczyźni. Dlaczego tak jest? Czym to jest uzasadnione? No tym, że przez większość życia były prawie że na 2 etatach. W pracy i w domu. To jest specyfika modelu kulturowego, społecznego, który u nas także funkcjonuje. Więc być może należało nieco zmniejszyć skalę podnoszenia wieku emerytalnego dla kobiet bez żądania wyrównania ich do 67 lat. Ten problem wróci. On na przykład wrócił we Francji i to jest ciekawy przypadek. We Francji Macron, idąc do wyborów drugich, na drugą turę, głosił konsekwentnie, że jak wygra wybory, to podniesie wiek emerytalny. I wygrał wybory. Otóż można wygrać wybory mówiąc prawdę, a nie klajstrując. Potem podniósł wiek emerytalny. Zrobił to też w sposób ciekawy politycznie, bo nawet bez większości w swoim zgromadzeniu narodowym, bo tego wymaga, krótko mówiąc, rachunek demograficzno-społeczno-ekonomiczny, który bierze się z tego, że my żyjemy coraz dłużej, oby w zdrowiu, a dzieci rodzimy i potem jak dorastają na rynek, jak my ekonomiści mówimy, siły roboczej coraz mniej. A mamy system, bo się tamta reforma wielka przejścia do systemu kapitałowego nie powiodła. To wymaga wykładu, a nie odpowiedzi w ciągu minuty. Państwo wiecie mniej więcej dlaczego. Tak zwany repartycyjny. My płacimy składki do systemu poprzez ZUS, z którego wypłaca się bieżące emerytury. I relacja tych, którzy płacą składki, wcale nie takie niskie, do tych, którzy uzyskają z tego bieżące emerytury, jest bardzo już niekorzystna ze względu na proporcje demograficzne. To się dofinansowuje z budżetu, który jest deficytowy. Wobec tego my musimy płacić podatki, żeby było z czego to deficytować. Ten rachunek się nie spina. I z biegiem czasu on się będzie w coraz mniejszym stopniu spinał. Wobec tego ta kwestia wróci. No, nie wyobrażam sobie za bardzo, żeby obecny rząd, teraz jak już przejął władzę, powiedział, my się znowu pomyliliśmy, trzeba podnieść wiek emerytalny, bo straciłby zupełnie wiarygodność. To najprawdopodobniej będzie już za czasów innej ekipy, ale trzeba będzie podnieść wiek emerytalny. W jakim stopniu? To jest dobre pytanie. My możemy to liczyć i z tego będą wynikały pewne wnioski ilościowe. Chyba, że jest inny sposób, jak ktoś w to wierzy. Ten inny sposób to jest taki, że na przykład zwielokrotnimy, a przynajmniej istotnie zwiększymy dzietność i nasze panie, nie zwalajmy tego na kobiety, też musimy coś robić, będą rodziły więcej dzieci. Żadnemu państwu na świecie się to nie udało. W Polsce też się nie udaje, żeby także przy pomocy transferów, które się w Polsce nazywają obecnie 500+, 800+, niektórzy znowu obiecują, że będzie tego jeszcze więcej, odwrócić spadającą stopę rozrodczości. Gdyby nie imigracja netto, to nasze społeczeństwo topnieje. Nie ma jednego kraju wśród 28 członków Unii Europejskiej, 27 członków Unii Europejskiej, w którym byłaby tak zwana stopa prostej stopa rozrodczości główna stopie reprodukcji, żeby społeczeństwo nie topniało wskutek procesów demograficznych, abstrahując od salda migracji. Wszędzie to spada. Zdecydowanie gorzej. Najgorzej na świecie pod tym względem jest w Korei. Ale nie martwimy się na razie Koreą Południową, tylko sobą. Więc jest pytanie, czy w jakimś stopniu można zwiększyć to, że będzie więcej nas, Polaków. Czy w jakimś stopniu można zwiększyć aktywność zawodową kobiet? Żeby więcej kobiet pracowało? Tak, i pracując będą płaciły składki na ZUS, które są zarazem oszczędnością ich emerytury, które będą kiedyś finansowane ze składek, które będą płaciły do systemu następne pokolenia. Ale system się musi bilansować. To jest ekonomia, to jest finanse. Pan zadał pierwsze pytanie o edukację finansową. Być może trzeba to po prostu pokazać na obrazkach, na liczbach, że tu są pewne pola wyboru, ale odnośnie do samej podstawowej kwestii, jaki powinien być wiek emerytalny, to my znamy odpowiedź. On powinien być wyższy niż jest obecnie. To wymaga odwagi politycznej, to jest trudne do przeprowadzenia, ale to jest do przeprowadzenia. Do tej pory jesteśmy na złej ścieżce, to się kiedyś zmieni. Cześć, tu Grzegorz Kusz.
Czy masz już moją książkę? Momenty to autentyczny zapis życiowych momentów, którymi chcę się z Tobą podzielić. Nie poradnik czy instrukcja do idealnego życia, ale intymna podróż przez moje doświadczenia, myśli i przeżycia, które ukształtowały mnie jako człowieka. Link do książki znajdziesz w opisie pod filmem. Wspominał Pan o tej emeryturze. Myślę, że bardzo dużo Pan profesor powiedział. Chciałbym jeszcze dopowiedzieć w kwestii edukacji finansowej, bo ona również tutaj ma swoją rolę. Myślę, że my jesteśmy w pewnego rodzaju bańce informacyjnej dzisiaj, bo siedząc tutaj na sali i będąc przez 2 dni na InvestCavs, przeszło tutaj myślę, że kilkanaście tysięcy osób. Takie mamy informacje. Ale tu przyszli ludzie świadomi. W większości. Czasami inwestorzy, czasami zaawansowani inwestorzy, a nawet jeśli ci początkujący, to oni mają intencje, mają świadomość, że trzeba coś robić. Większość społeczeństwa niestety tak nie wygląda. Dowiedziałem się tutaj dzisiaj, że były robione badania. Nie pamiętam gdzie, nie jestem w stanie zacytować tego miejsca, ale od osoby wiarygodnej, zaangażowanej również w edukację finansową. Może Pana to nie zaskoczy, ale to też jest informacja, że część Polaków, z badania to wyszło, ona myśli, że jak przejdzie za 30 lat na emeryturę, to dostanie większą emeryturę niż ostatnia wypłata. A wiemy przecież, że za 30 lat, oczywiście to są szacunki, ta stopa zastąpienia będzie na poziomie 25%. I jak ci ludzie się dowiadywali, że tak to będzie wyglądać, to oni mówili, ale jak to? Państwo o mnie nie zadba, skoro ja jestem obywatelem? Nie chciałbym tego wąsku dalej ciągnąć tutaj, bo wiemy, że znowu wracamy do edukacji. Dlaczego ci ludzie tego nie wiedzą? Skąd oni mają się dowiedzieć, że ta emerytura za 30 lat tych młodych dzisiaj ludzi będzie wynosiła jedynie 25, a może mniej procent ostatniej wypłaty? Czyli nie będą w stanie realnie za to przeżyć. Być może będą zmuszeni pracować dalej. Nie chcieli, nie planowali. Dzisiaj oni tego nie wiedzą. Duża część społeczeństwa, nie wiem ile, ale jak widzę, że 22% Polaków nie ma żadnych oszczędności, no to też to jest jakaś liczba. Dlaczego nie mają oszczędności? Dlaczego powinni mieć? Może uważają, że... Ale to nie mówimy oczywiście o ludziach, którzy tutaj są. Więc mówię, jesteśmy w pewnego rodzaju bańce informacyjnej i słuchając, rozmawiając na korytarzach, widziałem, że pan profesor podpisywał książki. Na pewno to były zupełnie inne rozmowy niż na polskich ulicach. Oczywiście część społeczeństwa nic nie zrobi. Nawet jak ta edukacja finansowa się pojawi, oni nie będą chcieli się do tego garnąć, ale myślę, że jest część osób, która również w temacie emerytury bardzo chętnie taki temat by podjęła. Chciałbym przejść do następnego pytania. Tak, może jeszcze... akurat ten przypadek bardzo ważny, bo on dotyczy wszystkich. Wszyscy jesteśmy emerytami. Pytanie jest tylko od kiedy. Tak. Natomiast nasze dzieci, wnuki, moi studenci, oni się tym nie przejmują. To jest tak odległa przyszłość, to co się o to martwić? Panie profesorze, a pan się martwił, jaką pan będzie miał emeryturę, jak pan był studentem w waszym wieku? Oczywiście, że nie. Mogło mnie to interesować, bo jakiś profesor nam o tym opowiadał, ale życiowo mnie to jeszcze nie interesowało, bo mnie to nie dotyczyło. Dokładnie. Jestem pracownikiem, patrzę, płacę składkę na ZUS. Traktuję to jako, nie wiem, złośliwość rządu czy fiskusa, kiedy w rzeczywistości ta emerytura, która potem będzie wypłacana, jest funkcją tego, jaką się płaci składkę. Wyobraźcie sobie państwo przez chwilę, że mamy taki system, to jest bałagan, a nie system, nie ma składek na ZUS, niech każdy oszczędza na swoją emeryturę jak chce. To tego w najmniej zaawansowanych już krajach na świecie cywilizacyjnie nie ma. To jest system przymusowych oszczędności na przyszłość, która kiedyś nastąpi. To, czego nikt nie wie, i tu już są do tego algorytmy i fachowcy, to jest to, ile się będzie żyło. My nie wiemy, ile będziemy żyli. I niektórzy płacą i nawet nie dożywają emerytury, a inni są szczęśliwi w dobrym wieku, dożywają lat 90 i 100. Wobec tego to jest pewna redystrybucja. To jest niezwykle skomplikowane, ale punkt wyjścia powinien być taki. System musi się domykać. To musi mieć finansowanie. I teraz są najprzeróżniejsze sposoby, na przykład w Słowenii, która jest także członkiem naszej Unii Europejskiej, o ile wiem, dalej mają ten system, że jak ktoś osiąga wiek emerytalny, a chce dalej pracować, to ma do wyboru, może pracować, ale wtedy ma połowę wynagrodzenia i połowę emerytury. U nas były kiedyś takie próby, że jak ktoś podejmował pracę w wieku emerytalnym, to tracił emeryturę. Spowodowało to duży protest, bo przecież odkładał przez całe życie. Różne są rozwiązania i nie ma idealnego rozwiązania, ale wpierw trzeba wprowadzić do świadomości naszej, że system musi się finansować, a jeśli się nie zamyka, to musi być dofinansowany w ramach tego samego systemu finansów publicznych. To jest rachunek ekonomiczny. I to są niezwykle kontrowersyjne zagadnienia. Nie ma idealnych systemów emerytalnych.
czy zaopatrzenia społecznego są lepsze i gorsze. Polski z różnych powodów historycznych i doraźnych jest daleki od doskonałości. Fikcyjnym rozwiązaniem to jest po prostu zmniejszenie ilości emerytów. Jaki jest sposób, panie redaktorze, na zmniejszenie ilości emerytów? Oni nie chcą wyemigrować, a oni chcą żyć. Nie można zmniejszyć ilości emerytów w inny sposób, jak to, żeby oni przestali być emerytami, albo żeby nie zaczynali być emerytami tak wcześnie. Wydłużenie wieku emerytalnego. Tak, a jeśli ktoś jest zmęczony swoim życiem zawodowym i już nie stać go na ten wysiłek intelektualny czy fizyczny, to mogą być możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę przy niższej względnie emeryturze, bo system musi się domykać. I to wymaga po pierwsze edukacji finansowej, jeśli o tym mówimy, ale także pewnej uczciwości w dialogu publicznym i politycznym. Natomiast nie miejmy złudzeń. Polityka działa w ten sposób, że zawsze będzie się to wykorzystywało do walki politycznej. Zawsze będą partie i politycy, którzy będą oskarżali innych, że wy to robicie źle, my byśmy to zrobili lepiej, będą składali obietnice i ten bałagan w jakimś stopniu trwa. To jest także skutkiem, w tej sprawie nie ma konsensusu. Ja byłem naiwny. Będąc już profesorem, zostałem, strach pomyśleć, 30 lat temu. W kwietniu 94 wicepremierem, ministrem finansów. Przedstawiłem strategię dla Polski. Poszedłem do Sejmu, powiedziałem: panie marszałku, Wysoka Izbo, wygłosiłem swoje tezy i wezwałem klasę polityczną, żeby 3 wielkie problemy wyjąć przed nawias sporów i kłótni politycznych. To była kwestia reformy systemu zabezpieczenia społecznego, tym emerytalnego, to była przebudowa wsi i rolnictwa i to była kwestia integracji europejskiej. Kołotko, jaki ty byłeś naiwny profesor. To były te 3 obszary, na których była najbardziej brutalna walka polityczna, która utrudniała racjonalną politykę społeczno-gospodarczą, tak jak ja ją rozumiałem. A racjonalna to przede wszystkim wymaga tego, że nie składa się obietnic bez pokrycia. Trzeba bardzo uważać, co się mówi, bo potem się jest niewolnikiem własnych słów, co obserwujemy także na współczesnej polskiej scenie politycznej. Dziękuję za to dopowiedzenie. Mamy czas na ostatnie pytanie, bo zostało nam 5 minut, ale zadam je, bo jest bardzo ważne, myślę, dla wielu, bo dotyczy rynku nieruchomości. A każdy z nas jakąś nieruchomość posiadać musi, bo gdzieś mieszkać musimy, czy nawet najmie, ale gdzieś jesteśmy pośrednio czy bezpośrednio z nieruchomością związani. Więc pytanie o ten rynek i również o to, że budżet się musi domykać, czy to nasz prywatny, czy to właśnie państwowy. No a te dotowania rynku nieruchomości widzieliśmy w tamtym roku przed wyborami, czyli kredyt bezpieczny 2%, który był tak popularny, że się skończył, można powiedzieć, zanim się rozkręcił. Ceny wystrzeliły, bardzo mocno obserwowaliśmy to i przed nami najprawdopodobniej na jesieni kolejny program. Nie wiemy, czy to się wydarzy, został przesunięty w czasie, ale najprawdopodobniej kolejny program. Jak pan profesor myśli, czy rząd powinien dalej dotować rynek nieruchomości w ten sposób, gdzieś tam pomijając czasami niektóre grupy społeczne, bo wielu ludzi się czuje się po prostu gorzej, czuje się pominiętych, że dlaczego mnie to nie dotyczy, dlaczego ja jestem teraz w gorszej sytuacji i mam na przykład łożyć na resztę, która ma po prostu tańszą miesięcznie ratę. Jak pan myśli, czy dotować ten rynek? Jeśli tak, to dlaczego? Na pewno ktokolwiek by nie rządził, to trzeba się domagać takiego systemu i takiej polityki, żeby nie było bezdomnych. To jest prawo człowieka i jeśli są przypadki, że kogoś nie stać na to, żeby mieć z własnych zasobów finansowych własny kąt, to są różne rozwiązania w postaci budownictwa komunalnego poprzez politykę rządową czy samorządową, które tak powinny obciążać wszystkich po to, żeby tych najtrudniejszej sytuacji przed bezdomnością ratować. Co do pozostałej części, to ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, że trzeba sfinansować to sobie samemu, ale do tego odpowiedni jest w sposób oczywisty właściwy system kredytu hipotecznego i wspomagania. Gdyż w innym przypadku
trzeba byłoby tak bardzo długo oszczędzać poprzez odkładanie części przychodów ze swojej pracy zawodowej, że do pierwszych mieszkań, nie mówiąc już o całych domach, dochodzilibyśmy właśnie bliżej tego wieku emerytalnego niż na samym początku, wtedy, kiedy zakłada się rodziny, kiedy to jest najbardziej potrzebne. Więc tego jest pytanie, które pan zadaje, jest w dużym stopniu pytanie o tym, na ile właściwy jest system finansowania, kredytowania budownictwa mieszkaniowego i na ile właściwa jest regulacja działalności, zwłaszcza deweloperskiej, która jest ukierunkowana, pomimo retoryki ludzi z tej sfery biznesu, no nie na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, tylko na maksymalizację zysku. Jeśli ktoś jest deweloperem, to nie po to buduje dom, żeby pan czy ja w nim zamieszkał, tylko po to, żeby mieć maksymalny zysk zaangażowanego w to kapitału, a reszta jest marketingiem. Wobec tego bardzo ważna jest tutaj rola państwa, jak jest ta działalność deweloperska regulowana, dlatego że w pewnym stopniu wysokie ceny, a dla niewielu w związku z tym, że są wysokie, nieosiągalne, jeśli chodzi o mieszkania, są niczym innym jak skutkiem śrubowania zyskowności z działalności deweloperskiej. To jest bardzo długa dyskusja, bo to też jest regionalnie zróżnicowane i także zróżnicowane z punktu widzenia, jak i gdzie co się buduje. Tam, gdzie ja biegam albo spaceruję z psem, to też widzę, zainwestuj w mieszkanie na wynajem. Aha, to jest inny aspekt budownictwa mieszkaniowego. Byłem kiedyś w Chinach, gdzie popełniono wielkie błędy pod tym względem. Pytam studentki, skąd pochodzisz, stamtąd. A tam jej tata kupił mieszkanie, a ile metrów? A to ona już na tym zarobiła 30%. A tak słucham, mówię, słuchaj, jak zarobiłaś 30, to ty to sprzedaj, bo ceny spadną. Ale dlaczego tam nikt nie mieszka? Ona mówi, panie profesorze, bo u nas mieszkania się kupuje nie po to, żeby w nich mieszkać, tylko żeby je wynajmować, żeby na nich zarobić. To nie jest dobry model. On może doprowadzić także do zjawisk kryzysowych, czego doświadczyły niektóre kraje, nie tylko tak daleko jak Chiny, ale na przykład bliżej nas Irlandia czy Hiszpania. Nas na razie ten dopust ominął. Wobec tego to jest kwestia regulacji sektora deweloperskiego i to jest kwestia finansowania gospodarstw domowych poprzez system bankowy. Tylko dla jednego i dla drugiego to ma być opłacalne, a dla trzeciego, czyli dla tych, którzy chcą tych mieszkań wykonalne. I oprócz tego jest wąski margines, gdzie w rzeczywistości państwo powinno się zaangażować finansowo także w budownictwo komunalne, dlatego że uważam, że na tym poziomie cywilizacyjnym bezdomność powinna być wykluczona jako wartość sama w sobie, ten słynny dach nad głową. Czyli to jest także kwestia edukacji finansowej. Trzeba oszczędzać. Trzeba oszczędzać tak długo, jak się da, a potem trzeba brać korzystne kredyty. I to, co, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział tego, bo patrzę, że sekundy nam mijają. To wszystko wymaga kompleksowego podejścia. Jedno z takich moich powiedzonek, aforyzmów, to jest takie, że rzeczy, przez to rozumiem zjawiska i procesy gospodarcze, rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ wiele dzieje się naraz. Pan musi zadawać mi kolejne pytania, a ja muszę na te pytania kolejno odpowiadać, no bo taka jest logika konstrukcji dyskusji. Ale kwestia inflacji, od której pan zaczął, systemu emerytalnego, podatków i budownictwa mieszkaniowego, one się mieszczą to jest w jednym pomieszczeniu. To jest kompleksowe podejście i dlatego zasadnicze pytanie, które ja ciągle sobie zadaję, przyglądając się a to USA, a to Chinom, a to Polsce, a to Włochom, czy jest polityka społeczno-gospodarcza, w tym jej ten wątek finansowo-inwestycyjny, czy ona jest kompleksowa, czy ona nie jest wewnętrznie sprzeczna? I w tym kontekście zadaję także pytanie, może na tym zakończę, kto jest głównym ekonomistą Rzeczypospolitej? Kiedyś był Leszek Balcerowicz, potem w 4 różnych rządach. Co jeden to lepszy? Premier Pawlak, premier Oleksy, premier Cimoszewicz, premier Miller, byłem ja. Przez jakiś czas wydawało się, że mógł być nim wicepremier Morawiecki, zanim został premierem, musiał się zająć innymi sprawami. Kto obecnie jest głównym ekonomistą Rzeczypospolitej, który koordynuje politykę finansową, pieniężną, podatkową, mieszkaniową, konkurencję? Nie ma. Może pan premier Tusk uważa, że on jest takim głównym ekonomistą, ale nie jest. Bo po pierwsze się na tym dostatecznie nie zna, a po drugie nie ma na to czasu, a po trzecie ma inne ważne problemy.
Bezpieczeństwo, dyplomacja, przywracanie praworządności. No, miejmy nadzieję, że nie tak jak on powiedział, że będzie prawo tak, jak my je rozumiemy. Prawo ma być tak, jak ono stanowi, a nie tak, jak je politycy rozumieją. A więc oczekujmy od polityków gospodarczych kompleksowego podejścia, dalekosiężnego, sprzyjającego zarówno spójności społecznej, jak i efektywności ekonomicznej, a do siebie zgłaszajmy taki postulat, do świata naukowego, żebyśmy dochodzili do prawdy, a media, żeby pomagały nam w doprowadzaniu tej prawdy, a tam, gdzie jej do końca nie znamy, stawianie właściwych pytań, co jest bardzo kształcące, do jak najszerszej rzeszy osób, których te procesy gospodarowania dotyczą. Dużo wiemy, natomiast bardzo wiele rzeczy nie wiemy. I bardzo często stawianie właściwych pytań jest bardzo dobrym sposobem edukacji ekonomicznej, pod warunkiem, że ludzie zapisują sobie te pytania, jak mówimy, z tyłu głowy i się sami zastanawiamy nad tym. I być może, że jakimś kamyczkiem do tego ogródka jest także nasza krótka rozmowa. Tak, dokładnie, krótka rozmowa. Panie profesorze, bardzo dziękuję za pana wiedzę i pana czas. Dziękujemy. To ja dziękuję. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!